Siemano, dzisiaj pokażę wam Hot Wheelsa RLC, który dołącza do mojej kolekcji, a jest nim Audi Sport Quattro w wersji S1. Ja zamówiłem sobie kilka sztuk, przyszły w takim dużym pudełku. No i muszę przyznać, że Mattel naprawdę poprawił się, jeśli chodzi o jakość pakowania, bo Audice przychodzą nie dość, że w ogóle w takim większym pudełku, to dodatkowo każdy blister pakowany jest jeszcze w takie pudło. Ja już jedno sobie otworzyłem, bo na główny kanał wleciała roleczka, w której w sumie otworzyłem to Audi, już jest blister rozcięty, więc mamy zrobionego luzaczka. No ale tak, przychodzą w takim fajnym pudełku. No i mam nadzieję, że dzięki temu pudełku modele po prostu rzadziej będą się uszkadzać, ale z tego co mi się wydaje, to Audi nie jest pierwszym modelem, które zostało tak zapakowane, bo wcześniej tak zapakowane chyba były Fordy Mustangi GT500. Ten Mustang Code Red, ja niestety na dropie się na niego nie załapałem, musiałem odkupić od ziomeczka na giełdzie, no a na giełdzie miał już odpakowanego, więc nie mam po prostu tego pudełka. Wcześniej w takim pudełku pamiętam, że przychodziły Not Wheelsy. No ale tak, Audi mamy otwarte, mamy tutaj już zrobionego luzaczka i zaraz wam go pokażę. Ale zanim to Audi, to rzućmy okiem sobie na inne Audi Sport Quattro, a konkretnie na zwykłe mainy. No a na ściance wisi naprawdę kilka fajnych Audi. Mamy m.in. Audi 90 Quattro w dwóch kolorystykach, ale je zostawimy sobie na kiedy indziej. No a dzisiaj skupmy się na Audi, które mam tutaj aż w trzech kolorystykach, a jest to, moi drodzy, Audi Sport Quattro z 84 roku. No i to Audi to jest po prostu cywilna wersja wersji S1, która musiała zostać wyprodukowana, żeby po prostu Audi mogło startować w grupie B. Więc tych Sport Quattro, no tam trzeba by przeczytać na Wikipedii, ile ich było. Wydaje mi się, że wyszło ich coś koło 200 sztuk i z tego co doczytałem, to było to swego czasu najdroższe niemieckie auto dostępne na rynku. One były droższe nawet od Porsche 911. Więc bierzemy te trzy mejniki i już pokazuję je wam z bliska. No i tak, mejniki mam aż w trzech kolorach. Rzućmy sobie okiem z tyłu, jakie to są roczniki. Tutaj mamy 2022, to jest ta żółta. Następna też jest 2022, niebieska. No i ostatnia to jest 2023. Od niej sobie może zacznijmy, to jest chyba ten taki najbardziej ikoniczny kolor, można powiedzieć, żółty właśnie z białym. No Audi z tyłu nie ma wymalowane tak naprawdę nic, za to jest naprawdę sporo grafik na boku, więc jak wisi na ściance, to prezentuje się naprawdę dobrze. Jeśli chodzi o przód, no to mamy tutaj i światła, i logo Audi, więc jest spoczko jak najbardziej. Kółeczka to są takie aerodyski, tylko właśnie, że ze zwykłych mainline'ów, a nie z premek. Wyglądają naprawdę git. No i następne malowanie to malowanie niebieskie, ono się troszkę różni. Zobaczcie, weźmy sobie dwie obok siebie. Na pewno mamy inny numer startowy. Oprócz tego w ogóle malowanie na całym aucie się różni pomiędzy tymi dwoma modelami. Różnią się też oklejenia sponsorów tak naprawdę. Na tym dole mamy m.in. Castrola czy opony Pirelli, a u góry mamy oponki Michelin. Tutaj jakieś zawieszenie pewnie od Bilsteina czy coś w tym stylu. Mimo że ten sam odlew, no to oklejenia mamy tutaj inne, bo one pochodzą z innych lat. No ale bliźniaczym Audi do tego niebieskiego mamy tutaj po prostu Audi całe żółte, no i ono również z tyłu nie ma nic. Z przodu mamy tylko logo Audi i światła, więc różnią się tak naprawdę tylko i wyłącznie kolorem lub tym bocznym malowaniem. Trzy bardzo fajne modele. No a oprócz tych moich mainów, to Audi ma kilka naprawdę świetnych wersji, chociażby taka premka z 2020 roku wygląda naprawdę nieźle. No i szkoda, że tej wersji nie mam, bo ona ma malowanie najbardziej zbliżone do tego właśnie RLC-ka i fajnie byłoby sobie porównać te dwie sztuki. No ale niestety tej premeczki nie mam, więc będę musiał wam pokazać samego RLC-ka. Ale zanim RLC, to pokażę wam jeszcze kilka świetnych wersji kolorystycznych tego Quattro. W 2020 też było świetne STH w czerwonym Spectra Flame'ie i na tym STH są te same kółeczka tak naprawdę co na tym RLC-ku. No i jeszcze jedno ciekawe wydanie, jest to seria NFT, tak naprawdę seria 8 NFT, możemy ją tutaj poznać po fajnym w ogóle lakierze Spectra Flame takim niebieskim oraz tutaj na szybie mamy logo Hot Wheels NFT Garage. Teraz już zmienili nazewnictwo, nie ma już teraz NFT Garage, tylko jest Virtual Garage. No jak ktoś jest ciekaw, to wszystkie te modele zawsze sprawdzam sobie na stronce po prostu Hot Wheels Wiki. No i możemy przejść w końcu do tego ślicznego RLC-ka. Oczywiście jak zamawiacie Hot Wheelsiki RLC, one zawsze przychodzą dodatkowo w blistrze, żeby się nie zniszczyły. Najpierw rzućmy sobie okiem na to, jak wygląda karta tego modelu. Oczywiście mamy ilustrację Audi, jest to konkretnie Audi Sport Quattro S1 z roku 1985. Klasyczne logo Redline, logo Hot Wheels tutaj w takim fajnym połysku. Tył karty. Co tutaj mamy z tyłu karty? Jakieś info o licencji czy jest? No Audi chyba tutaj nie przykuwa uwagi co do tej licencji, bo nie mają żadnej swojej naklejki ani nic w tym stylu. Tutaj po prostu Hot Wheels napisał, że logo Audi jest pod licencją i mają ją kupioną i
i tyle. Moim zdaniem jednak troszeczkę fajniej to wygląda, tak jak chociażby ma Porsche, że Porsche daje te swoje naklejki z licencją. Albo po prostu, żeby było jakieś fajne logo licencji, a nie sam zwykły napis. No ale tak, przejdźmy sobie do modelu. Tak jak wcześniej powiedziałem, mam go już rozciętego. Otwieraliśmy go na roleczce, na głównym kanale. No i tak się prezentuje nasze Audi. Kółeczka Real Riders 5-ramienne, moim zdaniem pasują tutaj całkiem dobrze. No jedyne kółka, które by tu pasowały, to właśnie te 5-ramienne albo po prostu te aerodyski, takie co były w tym mainie, tylko że w wersji premium. Ok modelu, co tutaj mamy? Normalnie tutaj byłoby logo firmy, która produkuje papierosy, no więc wiadomo, że nie będą dawać papierosów, firma Mattel raczej by się na to nie zgodziła, więc mamy logo po prostu RLC, numerek startowy 25. Samo Audi jest w biały, zwykły lakier pomalowane, przeplatane takim tutaj złotym Spectra Flame'em, który na żywo tutaj przypomina nawet może i chrom, no ale z tego co oni deklarują jest to Spectra Flame, a nie chrom. W castingu fajne tutaj mamy okienko na boku, dobrze to siedzi. Oczywiście tutaj mamy jeszcze dodatkowo jakieś tampon druki najpewniej, kalkomanie to chyba nie są. Logo Audi na dachu, logo Audi na szybie są wycieraczki. Do silnika przejdziemy zaraz, bo to jest wielkie oburzenie w świecie Hot Wheels, widziałem, ale najpierw rzućmy sobie okiem po prostu na maskę. Co ciekawe, mamy tutaj powtórzoną rejestrację. Interesujące, że na masce, może w rajdach się tak robi, kurczę nie wiem, aż tak się nie znam. Przechodząc płynnie do przodu, mamy logo Audi, mamy światła, bardzo duże światła, fajne, rajdowe. Drugi bok wygląda tak samo jak tamten. Spoiler, moim zdaniem wyszedł im dobrze, całkiem nieźle przypomina oryginał, ale widziałem też w internecie trochę oburzenia, że może wyszedł ciutkę zbyt masywnie, ale pamiętajmy, że metalowe spoilery wcale nie tak łatwo zrobić. Jeśli Mattel decyduje się na bardziej dokładniejszy spoiler, to zazwyczaj robią go z plastiku, no a tutaj pewnie chcieli pozostawić prestiż RLC i zrobić go po prostu z metalu. Tył fury, mamy rejestrację, trochę tego Spectra Flame'u i wydech. Wydech wygląda, no w sumie całkiem spoko, nie ma do czego się przyczepić. A właśnie, jeszcze spód modelu, tak się prezentuje, czarny ze srebrnymi tutaj elementami podwozia, wygląda fajnie. Spróbujmy jeszcze trochę połysku wydobyć z tego Spectra Flame'u. Kurczę, fajnie się błyszczy. Jeszcze możemy bok tutaj ustawić pod lampę. Połysk jest naprawdę ok. I bardzo fajnie, że zdecydowali się na właśnie złoty, a nie zwykły żółty, bo żółtej spektry tak naprawdę nie ma, więc ta złota spektra wygląda tutaj naprawdę git. Kokpitu tutaj zbytnio nie mam wam jak pokazać, ale na pewno możecie zaobserwować to, że model posiada białą klatkę w środku. No i przejdźmy sobie do silnika, bo tutaj widziałem, że sporo osób jest naprawdę oburzonych. No ja RLC-ka zawsze otwieram sobie w ten sposób, popykać nim, aż się otworzy. Już się trochę otworzyło, ale chyba mocniej. O, pyk, otworzona macha, elegancko. Spód maski wygląda git, no ale sam silnik, dajcie znać w komentarzach, co o nim myślicie. Czy waszym zdaniem jest tutaj za mało detali, czy jest w sam raz, czy jest w punkt. Moim zdaniem ludzie w necie za bardzo się przyczepiają tego silnika. Moim zdaniem jest jak najbardziej git. No wiadomo, że nie jest to poziom Kaido, czy tam innych marek, które robią to naprawdę dokładnie, ale już wam pokazuję RX-7 i Datsun z RLC i zrobimy sobie porównanie. No i myślę, że fajnie będzie porównać sobie tego RLC-ka właśnie do RX-7, bo uważam, że w RX-7 silnik jest zrobiony chyba najgorzej i porównać sobie do Datsunika, bo z drugiej strony w Datsunie uważam, że silnik jest wykonany, wydaje mi się, że najlepiej. Zacznijmy od tego, co gorsze, czyli od RX-7. No RX-7 ma śliczny lakier, ale za to słaby silnik. Pewnie już go widzieliście, no ale tak. Silnik prezentuje się w ten sposób. Moim zdaniem troszeczkę zbyt jest, można powiedzieć, że płaski. Brakuje trochę w nim głębi. Troszeczkę tej głębi mogliby tu dodać. Nie jest najgorzej, no ale też nie jest najlepiej. Weźmiemy sobie dwa te modele obok siebie. Pytanie też, na ile odda to kamera, ale w Audi ten silnik jest wykonany o wiele bardziej 3D. Jakby sam blok silnika wystaje ponad resztę komory, co wygląda ok. Wszystkie te kabelki i tak dalej też są o wiele bardziej zrobione 3D. No nie wiem, czy to będzie widać, ale na żywo jest naprawdę dużo lepiej niż w RX-7. RX-7 ma ten silnik zrobiony strasznie płasko. No i to, co ma chyba najbardziej 3D zrobiony silnik, czyli w tym przypadku Datsun 510, on tutaj tą komorę ma wykonaną naprawdę świetnie i jak na Hot Wheelsa RLC, to wydaje mi się, że to jest taki
idealny punkt silnika, że no nic więcej już naprawdę nie potrzebuje. Pamiętajmy, że jest to skala 1,64 i nawet jeśli trzymacie ją sobie na biureczku, to już z takiej odległości, no już ludzkie oko nie jest w stanie zobaczyć po prostu większej ilości detali niż w tym przypadku. Wiadomo, inna sprawa, jeśli ktoś zajmuje się fotografią takich aut, no to im lepsza ta komora silnika, tym po prostu lepiej, nie? No i tak się prezentuje to Audi. Mi osobiście na żywo naprawdę się podoba. Początkowo na zdjęciach byłem naprawdę sceptycznie nastawiony. Ten silnik nie wyglądał najlepiej, sam model nie wyglądał najlepiej, ale gdy mam już go w ręce, kurczę, muszę przyznać, że wygląda spoko. Dużo osób widziałem na necie, że się śmieje właśnie, że model fajny, ale tylko i wyłącznie z zamkniętą maską. No ja uważam, że ten silnik jest lepszy niż w RX-7, więc maskę spokojnie można zostawić otwartą. Oczywiście jestem ciekaw waszej opinii. Dajcie znać w komentarzu, czy ten silnik jest zrobiony ok, czy jednak powinien się Mattel bardziej przykładać i robić coś w stylu, tak jak w tym Datsunie 510. Więc śmiało piszcie komentarze, a dzisiaj to by było na tyle. Do następnego. Siema!